Siema, dzisiejszy odcinek będzie nietypowy, ponieważ dostaliśmy zaproszenie od ekipy PRZ Racing z Politechniki Rzeszowskiej na prezentację bolidu PMT-08E tuż w budynku za mną, a tutaj macie mały japoński akcent. Jak widzicie, odebraliśmy nasze pakietki media, idziemy właśnie na godzinę 13, gdzie rozpocznie się prezentacja, no i zobaczymy, co nas tam czeka. Dobra, siedliśmy właśnie na auli, jak widzicie wszyscy tutaj dookoła wchodzą, zaraz będzie prezentacja bolidu. No, scena i ogólnie scenografia wygląda świetnie, jak na tą chwilę. Nasza konstrukcja jest efektem zaangażowania wielu zdolnych studentów ze wszystkich wydziałów Politechniki Rzeszowskiej. Studentów, którym przyświecał jeden cel – zbudować maszynę, która będzie odzwierciedleniem najwyższej precyzji inżynierskiej i dowodem na to, że granice innowacji są tylko tam, gdzie sami je wyznaczymy. Naszym priorytetem była zaawansowana optymalizacja ułożenia struktur kompozytowych, rozłożenie włókien węglowych oraz aramidowych w strefach krytycznych obciążeń. Co więcej, nie opieraliśmy się tylko na teorii. Przeprowadziliśmy serię autorskich badań wytrzymałościowych, tworząc własną bazę danych połączeń klejonych. Zaczynaliśmy od bazowej geometrii w PMT-01, żeby z roku na rok sukcesywnie zwiększać złożoność całej struktury. Z naszego punktu widzenia możemy śmiało powiedzieć, że w PMT-08 zaimplementowaliśmy najbardziej zaawansowany pakiet aerodynamiczny w dotychczasowej historii zespołu. Naszym nadrzędnym celem było oddanie w ręce kierowców bolidu, który prowadzi się przewidywalnie, ale przede wszystkim pozwala na błyskawiczne zmiany setupu na torze. Zamiast szukać kompromisów, postawiliśmy na 3 filary: radykalną redukcję masy, bezkompromisową niezawodność oraz pełną regulację geometrii. Po raz pierwszy zaprojektowaliśmy całą wiązkę elektryczną w środowisku CAD. Dzięki temu przewody są poprowadzone bezbłędnie, a dostęp do kluczowych elementów w warunkach serwisowych zajmuje minuty, a nie godziny. W kwestii osiągów skupiliśmy się na kalibracji i dopracowaniu konfiguracji sterowników. Efektem jest poprawna sprawność silników, podniesienie mocy maksymalnej oraz szybsza reakcja na ruchy pedałów przyspieszenia. Jest mocno, co? Jest grubo. Niesamowite w ogóle wydarzenie. Jesteśmy właśnie po prezentacji. Szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się aż takich efektów specjalnych, jak widzicie za mną. W tej chwili czekamy jakieś pół godziny, gdzie będziemy na zewnątrz widzieli pokaz bolidu, tego jak on się przemieszcza, jak on się porusza, jak przyspiesza. Mam nadzieję, że teraz, w chwili przerwy, znajdziemy kogoś z konstruktorów i uda nam się chwilę pogadać i zobaczymy, jak taki bolid w ogóle się buduje, jak on powstaje, ile trzeba pracy, energii włożyć w to, żeby on wyglądał właśnie tak jak dzisiaj na tej prezentacji. Udało nam się spotkać dwóch chłopaków. Na samym początku powiedz mi, z jakiej sekcji jesteś obecnie? Ja jestem w sekcji zawieszeniu, zajmuję się głównie przekładnią planetarną oraz od czasu do czasu laminowaniem poszczególnych elementów. Na czym polega taka praca właśnie nad tą przekładnią planetarną? Jaka dokładnie jest twoja praca, którą musisz wykonać? Na ten moment zajmujemy się ustaleniem całej geometrii, czyli dopasowaniem przekładni. Korzystamy z oprogramowania Keysoft, w którym dokładnie ustalamy rozmiary przekładni, jakie chcemy uzyskać przełożenia. Są to godziny bardzo ciężkiej teoretycznej wiedzy, ponieważ to wszystko musi się z sobą spinać. Wchodzi tutaj naprawdę dużo takich konstrukcyjnych zależności. I dzięki temu cały nasz bolid jeździ. W tym sezonie mamy przekładnię 1,5 stopnia. Tu mamy co prawda z poprzedniego sezonu, jest to przekładnia z PMT-07. Niekompletna, ponieważ nie mamy tutaj samego słońca, mamy jedynie jarzmo, dodatkowo mamy planety i samego ringa. Czemu akurat 1,5 stopnia? Skąd to wiecie? 1,5 stopnia jest po prostu tym, że chcemy jak najwięcej tego uzyskać, bo dzięki temu możemy jak najlepsze przełożenia, najlepiej to dopasować. Chodzi też o rozmiar. To musi być małe, ponieważ to znajduje się na tyle. To jest tylna piasta, czyli przy samym kole to pracuje. Bezpośrednio wyjście z silnika. Mamy dwie takie przekładnie na każde koło, dlatego też musimy odpowiednio to dobierać. A jak kwestia, bo jak widzieliśmy na prezentacji przed chwilą, tam jest mnóstwo węgla, wiesz, włókna węglowego, wszystkiego, plus jeszcze wasze połączenia, o których było wspominane, że wszystko jest polepione, żeby to było jak najlżejsze. Jesteście w stanie mi powiedzieć, ile w ogóle takiego włókna węglowego wschodzi na taki jeden bolid? Bardzo ciężkie pytanie, bo to idzie na rolki, to są poszczególne elementy, sama taka felga, tak? To wszystko to jest włókno. To mamy formę i to obklejamy, laminujemy włóknem. To jest jedyny element frezowany, cała reszta to jest sam karbon, jak widać. Więc to idą naprawdę ogromne ilości. Nawet wahacz.
to jest wszystko włókna węglowe, więc nie jestem w stanie ci odpowiedzieć dokładnie ile tego jest, bo to są naprawdę metry tej folii. Ja jako, wiesz, laik w tej dziedzinie, nie spodziewałem się, ile tu jest, wiesz, technologii, pracy włożonej w to, żeby ten bolid, wiesz, wyglądał tak docelowo. Mamy tutaj Simflexa do sprawdzania chyba czasu reakcji. Spróbujemy i zobaczę, jaki wynik uda mi się uzyskać. Jeszcze nie wiem, jak to działa do końca. Może to nie być dotykowe. A jak to jest niedotykowe? O! No i wypiąłem. Tutaj jest. Cholera. A dobrze mi szło. Za dobrze mi poszło, nie chcieli mojego wyniku. Ale nie na niektórych nie reaguje, powinno być więcej. Dobra, wygraliśmy z tą maszyną. Idziemy z tym. Złapaliśmy kolejnego technika inżyniera. Powiedz mi, z jakiej sekcji jesteś? Jestem w sekcji konstrukcji nośnej. Jestem headem konstrukcji stalowych. Widzieliśmy, że tworzycie przede wszystkim, albo między innymi koła. Widziałem całe z karbonu robione. Tutaj mamy przed sobą kierownicę akurat. Tu mamy. Tak jest. I tutaj mamy kolejną część, całą praktycznie wykonaną z włókna węglowego, czyli kierownicę. I z tego, co nam powiedziałeś tutaj poza kamerą, to jesteś ty między innymi odpowiedzialny właśnie za Wykonanie. Za Za projekt niekoniecznie, ale za wykonanie tak. Okej, jakbyś mógł nam powiedzieć taki etap, od czego trzeba zacząć, żebyśmy mieli efekt końcowy w postaci kierownicy? Pierwsze, że od czego zacząć, no to musimy mieć formę, którą musimy wyłożyć włókno węglowe. Tu jest bodajże 6 warstw włókna węglowego w konfiguracji 0 stopni i 30 stopni. Dzięki temu uzyskujemy sztywność na kręcanie, że ona jest sztywna na w każdej to w zależności od tego od właśnie ułożenia warstw. włókien. Tak, tak. No i wtedy wykładamy pierwszą część, przód kierownicy w tych konfiguracjach, które musimy sobie obliczyć, żeby po prostu wiedzieć, jaka będzie najlepsza i najbardziej optymalna wytrzymałość, żeby też kierownica nie ważyła kilograma. Montujemy wzmocnienia do zamontowania naby. Tu można zobaczyć, że jest podkładka, druga jest większa w środku, nie zobaczymy sklejona. No i tak naprawdę to tyle. Wszystkie przyciski, potencjometry są wklejane. Potencjometrami przełączamy się między pulpitami na ekranie w bolidzie, gdzie wyświetlane są parametry odnośnie baterii, prędkości silników, temperatur silników. Ile waży taka kierownica? Taka kierownica sama, jeżeli chodzi o sam stelaż, waży jakieś 150 gramów, 150 gramów. a już z nabą i z całością około 400-450 gramów. Czyli naba można powiedzieć, że jest najcięższym elementem całej kierownicy. Tak, no bo to jest jednak cały stalowy element. Nie, jest leciutka, praktycznie nic nie waży, nie? Tutaj jak widzicie przede mną mamy poprzedni model, czyli PMT-07E chyba również. Jak możemy zajrzeć do środka, to wszystko dosłownie, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, jest zrobione tutaj z karbonu. Mnóstwo części, których nie wiem do czego służą. Popatrzcie, na przykład nie mamy rozwiązania na przykład wahacza tak jak w samochodzie normalnego, tylko mamy wszystko, żeby było jak najcięższe, jak najlżejsze. Tak jak się dowiedzieliśmy, to nie jest tylko powłoczka dookoła, tylko jest zrobione również z włókna węglowego. Mam cichą nadzieję, że kiedyś uda nam się takim przejechać. Ale tak jak słyszeliście, no ja jestem wysoki, więc nikt mnie pewnie nie weźmie, bo jestem za duży i się nie zmieszczę. Fajne, co? Tak, ale formułą nie jeździłem, nie umiem tym jeździć. I ciekawe, czy formułą da się driftować, wiesz. Pójdzie ci tak dobrze, jak ostatnim razem. Perfekcyjnie, znowu wytniesz. Bączki nawet mi ciężko idą. A więc dobra, udało nam się spotkać kolejnego konstruktora. Jakbyś mi mógł odpowiedzieć na pierwsze pytanie, z jakiej sekcji jest? Jestem z elektroniki. Jestem zastępcą lidera elektroniki. Tutaj widzieliśmy, jak wcześniej podchodziliśmy, trochę sprzętu. Tak. I jakbyś nam mógł powiedzieć, co to jest? Tu się domyślam, że to jest bateria, tak? Tak, to jest jeden z segmentów naszej baterii. Włącznie w takim bolidzie mamy 8 sztuk. Są one sklejane przez nas z pojedynczych ogniw. Wyprowadzone są senslidy oraz termistory, które podłączamy do naszej kolejnej konstrukcji, czyli autorskiego BMS-a, systemu zarządzania baterią. Okej. W bolidzie jest to w tym miejscu przykręcone. I za co odpowiada ten sterownik baterii? Sterownik baterii pilnuje, żeby bateria się nie przegrzewała, sprawdza jej stan naładowania, balansuje ogniwa tak, aby każdy miał takie samo napięcie. Jest to ważne dla prawidłowej pracy takiego układu. A czy przekazuje te informacje bezpośrednio na tablet kierowcy? Odnośnie na Tak, przykład naładowania baterii? mamy możliwość sprawdzania tych informacji na naszym wyświetlaczu, który może widzieć kierowca. Natomiast jest to system, który bez ingerencji nikogo z zewnątrz sam zarządza
całą baterią i on to sam ogarnia. To jest tylko nasze poglądowe. A jak wygląda temat, na przykład jeżeli jesteście na zawodach, to owszem kierowca widzi na różne parametry na tablecie, a czy wy jakby z poziomu jakby boksu macie też możliwość podglądu tych parametrów? Tak, posiadamy system, tutaj nie mam przygotowanej, telemetrii w bolidzie, która działa na połączenie normalnie komórkowe, także każdy mający dostęp do serwera jest w stanie sobie odczytać w wygodny sposób informacje tak naprawdę z dowolnego miejsca, jeśli jest bolid uruchomiony. Okej. No to czyli macie, można powiedzieć, podgląd na żywo do wszystkich. Tak, wszystkich mamy parametrów. pogląd na żywo, mamy kontakt z kierowcą przez radio, więc jeśli widzimy jakieś Niepokojące. nieprawidłowości, jesteśmy w stanie poinformować o tym kierowcy, żeby zwolnił na przykład w studiu bolid lub Jasne. coś tego typu. A jeszcze jakbyś mi powiedział, bo chyba nie pytaliśmy nikogo wcześniej, może masz taką informację, ile waży cały bolid? Około 220 kg. Okej, no to Gotowy do jazdy. praktycznie jak motocykl. Cała prezentacja, która była w środku, którą mogliście widzieć na przebitkach, była w ogóle zaaranżowana w taki sposób, że nawiązywała do samochodów przede wszystkim japońskich. Prezenter ze sceny powiedział, że całość była właśnie tworzona w klimacie takim Tokio, do czego nawiązują różnego rodzaju światła, neony i wszystko, co działo się tam w środku i mrygało. Sam bolid w sobie... Właśnie, musimy zapytać, może tam jest airbag w środku, a nie jakiś spalino, ten elektryczny. Na oklejce bolidu widzieliśmy również, że partnerem jest IOD, z którymi mieliśmy przyjemność nagrywać odcinek, gdzieś tutaj go możecie zobaczyć. Dawid również w tym odcinku, jak dobrze pamiętam, wspomniał pod sam koniec o założeniu Formuły Student, że był jedną z osób, która przyczyniła się do powstania w ogóle całej Formuły Student i zapoczątkowała to właśnie w Rzeszowie, więc możecie również tam posłuchać co nieco o powstawaniu takich bolidów i funkcjonowaniu całego koła. Słuchaj, mamy dwa pytania do Ciebie. Tak. Pierwsze, jak długo tam wchodziłeś? Z 1,5 minuty do 2 z pasami, myślę. Okej, czyli trochę to zajmuje jednak. Chwilę To nie jest zajmuje, no. chwila roboty. Jak długo jesteś kierowcą? To będzie mój 3. sezon. I w zespole jesteś stricte jako tylko kierowca? Nie, w zespole ja odpowiadam w tej chwili za sekcję zawieszenia i za cały projekt zawieszenia tutaj. Nadzoruję grupą osób odpowiedzialnych za to i w międzyczasie też właśnie jestem w grupie kierowców. Okej, i każda sekcja ma jednego kierowcę. Nie, tam są wybierani po prostu najlepsi. Jeżeli się okaże z jednej sekcji, na przykład Okej. zawieszenia przykładowo, Rozumiem. będąc przy nim, jeśli się okaże, że jest 8 najlepszych, no to będzie 8 najlepszych zawieszenia. A na jakiej podstawie jest wybierany najlepszy ten kierowca, wiesz, pod zawody bezpośrednio? Po pierwsze, predyspozycje fizyczne są u nas. Mamy 80 kg masy maksymalne i 1,80 m wzrostu, gdyż po prostu wyższy kierowca się już nam nie zmieści. A następnie mamy jazdę na go-kartach i na symulatorze, gdzie sprawdzany jest najlepszy czas w skrócie kierowcy. Okej, czyli na zasadzie takiego challenge'u, że Tak, wybierany w jest skrócie tak, po prostu tak. najlepszy. Dokładnie. Okej, no to dzięki w takim razie za pytania i powodzenia przy wysiadaniu. Dzięki. Prezentacja bolidu już za nami. Bardzo dziękujemy ekipie PRZ Racing za zaproszenie, które dostaliśmy. Bardzo nam się podobało. Mam nadzieję, że Wam również. Dowiedzieliśmy się masę informacji, masę technikali, masę zarządzania, marketingu i wszystkiego, co jest związane z produkcją takiego bolidu jak za nami. Mam nadzieję, że Wam również się podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!